Dobry wieczór, z tej strony Paulina Klimek i właśnie otworzyliśmy galę KSW 98 w Lubinie i ze mną jest Kacper Fornalski, który przebojem wdziera się podczas swojego debiutu do organizacji. Gratuluję Tobie, to był wspaniały występ i podręcznikowy, jeżeli chodzi o dominujące pozycje w jiu-jitsu. Tam było wszystko, plecy, dosiad, krucyfiks, boczna, robiłeś co chciałeś. Tak, to prawda. Też przygotowywałem się pod stójkę. Widziałem, że wszedł ten jeden front, to było na brzuch. Widziałem, że go to zawalało. Później z którychś ciosów w niego wchodziłem. On się lekko załamał. Potoczyła się później walka w parterze. Tam miałem pełną kontrolę. Byłem pewny siebie i zdołało mi się wygrać przed czasem. Imponujące też było użycie łokci, których w swojej karierze amatorskiej nie mogłeś aż tak dużo, w ogóle tak naprawdę nie mogłeś wykonywać. Jak dużą uciechę, jak dużą radość Tobie to sprawiło, że dołączasz coś do profesjonalnej formuły. Tak, to prawda, dużo też ze Stanisławem Tuszyńskim, właśnie z moim głównym trenerem, trenowaliśmy to. Przerabialiśmy te łokcie, kolana na głowę, wszystko to, co w półzawodowstwie nie mogłem. I tak naprawdę w krótkim okresie, bo to 1,5 miesiąca było, przygotowałem się do tej walki w 100%, nawet miesiąc, no 1,5 to było. Ty jesteś, Kacper, jeszcze bardzo młodym, perspektywicznym zawodnikiem, dopiero pierwsze kroki w Twojej profesjonalnej karierze. Czy towarzyszyła Tobie jakaś presja, jakiś duży stres związany z tym, że debiut na tak wielkiej gali, jaką jest KSW, Tobie będzie teraz towarzyszył? Zawsze mi się wydaje, że jest jakaś presja, stres też, to jest codzienność tego sportu, a na walkach tym bardziej, ale w głowie sobie ułożyłem tak to, że to jest tak naprawdę mój pierwszy krok. Jak chcę być coraz lepszy, to muszę to wygrywać, muszę coraz lepszymi walczyć na coraz lepszych galach i się cieszę, że mogę stoczyć tą walkę na KSW. Jasne. I ostatnie pytanie ode mnie, żebyś mógł teraz się uspokoić i celebrować swoje fantastyczne skończenie. Ty masz ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o walki amatorskie, naprawdę tam 40 parę walk? Tak, to było tak. Tak. Natomiast duszenie za pleców to Twoja koronna technika, więc gdybym miała Cię zapytać o coś, na co bardzo, bardzo masz ambicje, a jeszcze się nie stało w klatce, to jakie skończenie Ciebie satysfakcjonowałoby najbardziej? No na pewno jakieś KO jest najbardziej efektywne i ludzie to zapamiętują, ale mi się wydaje, że jeszcze przyjdzie na to pora. Jeżeli jest szansa, żeby przeciwnik się kładzie, jest szansa, żeby inaczej go skończyć, to czemu nie? Pokazuje mi, że mogę wejść tutaj, wychwytuję to i robię to, co umiem najlepiej. No świetnie to spuentowałeś, bo jeżeli chodzi o chwyty, to rzeczywiście nie masz sobie równych. Gratulujemy, witaj w KSW i baw się dzisiaj dobrze. Witam wszystkich i dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, za nami druga walka podczas KSW 98. Z tej strony Paulina Klimek i kolejny debiutant. Pokazuje się w znakomitym stylu. Dzisiaj Steven Krt dołącza do organizacji KSW i kończy przed czasem Borysa Borkowskiego w bardzo krwawy sposób. Congrats on your win. It was very bloody debut. A lot of blood there in the cage, a lot of power there. Are you satisfied with the outcome? I'm said to my team, I end this in the first or second round, and it happens in the second round. So I'm really glad I'm not paid for overtime. So I'm glad I'm end this before the three rounds or the decision. So I'm really glad, and thanks to my heel team to help to defeat Boris, and also big respect to Boris because he get the fight 3 or 5 weeks before fight. So big respect to him, you know. If you don't have full camp, it's really hard to prepare something. Stefan powiedział, że jest bardzo zadowolony ze swojego debiutu, że cieszy się, że skończył przed czasem, ponieważ nie płacą mu za nadgodziny, więc zwycięstwo przed czasem w drugiej rundzie to jest coś, co go satysfakcjonuje. Daje też dużo szacunku dla Borysa, bo wziął walkę na krótki okres przed samą galą, także oddaje mu też sporo szacunku i cieszę się, że razem ze swoim teamem taki, a nie inny dzisiaj dali występ. So basically now you have 6 wins in your pro MMA career and plenty of them in a row. It's an amazing win streak. So how do you deal with that? Are you like a train going on, or what's in your mind right now? I have the best team, which I don't have before my 6-win streak. I have not a good team as now. I have now family in my team, so it really helps me, and I'm really glad we get strong together, and I'm really glad for them. I think it's 50% my work and 50% are their work. So
That's why. Zapytałam Stefana o klucz i powód, dlaczego jest rozpędzony serią 6 zwycięstw w swojej profesjonalnej karierze i zawdzięcza to swojemu teamowi, który na początku, kiedy zaczynał Stefan swoją karierę przez 2 porażki, a potem nastąpiła zmiana teamu, wszystko się odmieniło i mówi, że 50% sukcesu to właśnie oni, a 50% jego własna praca. So what's for you now in KSW? What's the plan? Do you want to fight this year also? We should see what will happen. This year is not a Maybe. short time. Yeah. And it's almost over. You know, you sleep 3 times and it's almost Christmas time, and I have kids. You know. So we shall see what happened, and I will be prepared. I will be well prepared for about what I know. Next fight I also win. You know, KSWB. Remember my name. Zapytany o plany na siebie w organizacji KSW, Steven przyznał, że 3 razy mrugniemy okiem i już są święta, więc może w tym roku się go nie będziemy mogli zobaczyć, natomiast będzie gotowy zawsze i wszędzie i każe tutaj sobie zwrócić uwagę na swoje nazwisko, ponieważ następna walka, jakakolwiek by była i gdziekolwiek by nie była, będzie na pewno wygrana. Thank you so much, congratulations, celebrate. Yeah. Thank you. Proszę Państwa, właśnie tak sentymentalnie z Danielem Skibińskim przypomnieliśmy sobie nasz pierwszy wywiad lat temu, pewnie z 8 w Kołobrzegu podczas gali Babilon i witamy ponownie historię zatacza koło. Jestem ja, jest i Daniel, KSW, debiut. Po raz drugi decyzja niejednogłośna, ale wydaje mi się, że bardziej zdecydowana ta wygrana i chyba jesteś bardziej zadowolony z tego swojego performance'u niż z ostatniego z Damianim. Tak, jak pamiętam swoje uczucie po skończonej ostatniej walce, z racji tego, że wtedy wiedziałem, że przegrałem na pewno 3. rundę, to tak na tym werdykcie nie byłem pewny na pewno swojej wygranej. Teraz byłem pewny, może nie na 100%, ale byłem bardziej przekonany o tym, że to byłem lepszy dzisiaj. W każdej rundzie miałeś swoje mocne momenty, na pewno siła i twoje koronne zapasy, bardzo skuteczne obalenia. Trochę wstawał spod nich Leonardo, ale kontrolowałeś sytuację. Odkładały się jego ciosy, siła jego ciosu. Co możesz powiedzieć o jego boksie? No, na pewno to jest jego najmocniejsza strona i też wiedziałem po naszej pierwszej walce. To była rzecz, z którą sprawił mi najwięcej kłopotu. Szczególnie, że tam była bardzo mała klatka i tego pola do walki było zdecydowanie mniej i w momentach, kiedy zostawałem na siatce, no to najwięcej tych ciosów przyjmowałem, ale miałem takie przemyślenia, że po ostatniej walce, że przyjąłem bardzo dużo ciosów, a żaden mnie tak nie naruszył. Tutaj było trochę inaczej, bo w pierwszej rundzie padłem na kolana po jednym z ciosów. Więc no, to jest mocny zawodnik, twardy zawodnik. Oprócz tego on przyjął też bardzo dużo ciosów, a nadal nie robił kroków wstecz, więc to, co powiedziałem po walce, już 3. walki nie będzie raczej. Nie mam na to już ochoty. Myślę, że trylogia jest niepotrzebna, tym bardziej, że wynik broni się sam, już drugi na twoją szalę. Słuchaj, bardzo fajna współpraca z twoim narożnikiem, byłeś bardzo wierny wszystkim słowom Mateusza Gamrota i spółki. To też był klucz do tego, żeby tę rundę fajnie 3. ostatnio sobie taktycznie rozplanować, bo kiedy idzie na żyletki, to trzeba potem włączyć umysł w grę. No tak, no jeśli chodzi o pracę z moim narożnikiem, no to są najlepsi ludzie na świecie i nie mogłem mieć lepszych ludzi w narożniku. Bardzo się cieszę, że właśnie, że z naszej współpracy i na co dzień i w narożniku to naprawdę są świetni ludzie, od których bardzo dużo czerpię, bardzo dużo mi pomagają i jestem im dozgodnie wdzięczny. Świetna praca też mojego menadżera Pawła Kowalika, dzięki któremu tutaj jestem, więc no... To muszę powiedzieć, że mam świetnych ludzi dookoła siebie, mam mnóstwo znajomych, przyjaciół, którzy mi pomagają, moja rodzina, moja żona, no, sorry, ale naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy obdarzają mnie takim wielkim uczuciem, więc ciężko mi teraz coś powiedzieć, ale dziękuję wam bardzo. Jasne, a my z kolei bardzo cieszymy się, że ty dołączyłeś do organizacji KSW i zasiliłeś ją tak dobrym poziomem europejskiego, światowego MMA. Cieszymy się, że tu jesteś z nami. Ten rok już się powoli kończy, ale w przyszłym czekamy na ciebie, zacieramy rączki, regeneruj się i gratulujemy. Dziękuję bardzo. No to był pierwszy mój krok tutaj w organizacji, ale tutaj widzę właśnie swoją przyszłość. Chcę toczyć tutaj najlepsze pojedynki. Wiem, że jeszcze najlepsze jest cały czas przede mną. Chcę się pokazywać z jak najlepszej strony, cały czas to, jak się rozwijam, jak pracuję na co dzień. No i zmierzam na sam szczyt, więc nie będę rzucał żadnych wyzwań tutaj. To ja jestem wyzwaniem dla całej kategorii, więc idę po was.
Dziękujemy za te obietnice i będziemy bacznie obserwować. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nadal jesteśmy w ferworze gali KSW 98. Z tej strony Paulina Klimek, a ze mną Zuriko Dżodżuła, który powraca na zwycięską ścieżkę i rozprawia się na pełnym dystansie z Werlesonem Martinsem. Była to taka mocna fizyczna praca. Przyzwyczaiłeś nas do swoich bardzo skutecznych zapasów, skutecznego klinczu. Czy jesteś zadowolony ze swojego dzisiejszego występu? Am zolidan Shenhomigot się zampizu kurcz hubebs da zan beuri klinci da ci da baroari da ma qopili khara am się bridan rasakha chatarda მე კმაყოფილი უბრალოდ იმისთვის ვარ, რომ ღმერთმა დღევანდელი გამარჯვება მომცა. დანარჩენი ჩხუბზე, ყველა ჩხუბზე უბრალოდ ვეცდები, რომ უფრო გამომჯობეს და უფრო უკეთესი ვარიანტი ვანახო ჩემი თავის. Ja jestem zadowolony z tego, że Bóg dał mi zwycięstwo i z każdej walki staram się być coraz lepszym i też na pewno będzie do poprawy coś. Jak możesz ocenić dzisiejszą dyspozycję swojego przeciwnika? Czym Cię zaskoczył? Jakie plusy i minusy ma Werleson Martins? Im Werlerson zaraz pikro rapormashi chodres da kaim hrebi da cudnym hrebi rakonda. On był bardzo silny chłopak, u niego była siła, mocna ręka, dużo defense, to obrotna тоже była хороший, no ja staramy ცდილობ ყოველთვის გავაკეთო ჩვენო შემეძლო რომ უფრო მეტი დავაკიდევაც, მაგრამ ხალხს აინტერესებს რომ ჭიდაობა ბოქსის თუ შეულიაო და ვეცადე რომ ცოტა ბოქსის ჩამერთო ხალხისთვის. W sensie mogłem więcej jakby zapasów i klinczu robić, ale bardziej chciałem pod ludzi po prostu, żeby było trochę wymiany w stójce. Ty nigdy nie ukrywasz swojej radości, kiedy już jest po walce, kiedy czujesz, że wygrałeś, głośno krzyczysz, nawet w przerwach pomiędzy odpowiednimi rundami. Z czego wynika taki twój entuzjazm, taki naturalny? Suruk ma opili harda sugi hariada, choć hubi zdrosa suruku i rodi kletka si sajdangamo diseszenie entuzjazm jest ma opili adamiani rohar. წარმოვიდგინეთ დღესდღეობით გადახედეთ მსოფლიოს რამდენი ადამიანი არის, რომელსაც უბრალოდ თავის ფეხით გავლაც არ შეუძლია. მე კიდე ღმერთმა იმის საშუალება მომცა, რომ ჩემი ქვეყანა წარვადგინო მსოფლიოზე და როგორ შეიძლება რომ არ ვიყო ბედნიერი, მიუხედავად იმისა, ეს იქნება მარცხი თუ გამარჯვება. უბრალოდ იმით ვარ ბედნიერი, რომ ჩემი ქვეყანა წარმოვაჩენ უცხო მხარეში. Jak mam nie być szczęśliwy i uśmiechnięty, jak tak wielu ludzi nawet nie jest w stanie na przykład chodzić i jest tyle tragedii na świecie, a ja mogę toczyć walki, reprezentować swój kraj, czy przegrana, czy wygrana, ja zawsze jakby cieszę się, że mogę Gruzję reprezentować, no i w sumie to. I my się cieszymy z tego, że Ciebie mamy, a dzisiaj celebruj. Gratulacje zwycięstwa. Guiharia, roćmentan harda, gaerty kargat. Dziękuję bardzo. Ja też მეც ძალიან მიხარია. ჩემთვის ადრე აღნიშნე რომ KSW თავიდან სან პოლონეთში გადმოვიდოდი საცხოვრებლად, ერთ-ერთი ევროპაში ერთ-ერთი საოცნებო ორგანიზაცია იყო და დღესდღეობით აქ ვიბრძვი და ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. და იმედი მაქვს რომ მალე ისევ კამარს დავუმიზნებ და სალამი ვიკვეთს. Tak jak kiedyś mówiłem, zanim przyjechałem do Polski, to zawsze moim marzeniem było, żeby walczyć w KSW, no i to marzenie jest rzeczywistością, mogę tu walczyć i jestem z tego miejsca bardzo szczęśliwy i dzień dobry Wikład, widzimy się niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tornikę. Proszę Państwa, nadal trwa gala KSW 98, jesteśmy w Lubinie, a razem z nami polsko-belgijskie serce, król Artur Szczepaniak wraca na zwycięską ścieżkę i niespełna 2 minuty zajęło Tobie książkowe pokazanie, taki tutorial anakondy w świecie MMA, to było imponujące i moje pytanie dotyczy tego, czy rzeczywiście taki był plan na walkę, zaskoczyć czymś, taką techniką. No, plan na walkę był taki, żeby nie omijać stójki, ale uważać na jego uderzenie, ponieważ jest znany z mocnych ciosów. Schodzenie w parter, dużo kopania. No tak, trener wymyślił taki plan, że jeżeli da się podać, no to się podajemy. Akurat mogłem trochę pokazać mojego parteru, jak tak z kilku innych walk nie mogłem pokazać, teraz pokazałem trochę, więc... Dokładnie, było połączenie, to była taka fajna technika połączenia parteru, który zaczyna się w stójce, więc idealnie mogliśmy się nacieszyć i stójką, i parterem. Powiedz mi, czy ta ostrożność, jeżeli chodzi o ciosy, wynika z Twoich ostatnich doświadczeń? Czego nauczyłeś się po tych walkach, które ostatnio miałeś okazję niestety przegrywać? Po moich ostatnich przegranych nauczyłem się, że sukces nie zawsze przynosi dobrych ludzi wokół siebie i że trzeba ostrożnie wybierać ludzi, którzy Ci pomagają, którzy są z Tobą, żeby Ci pomóc, albo żeby Cię
no, wspierać, nie? Więc to się nauczyłem. No, na szczęście mam tak, że teraz mam taki narożnik, że mogę góry przynosić, więc no, tyle mogę na to powiedzieć. Dzisiaj nie jesteś jedyną osobą, która mówi o tym, jak bardzo ważny jest narożnik, jeżeli chodzi o sukces, cały team, ekipa, bo już tutaj mieliśmy innych zwycięzców, którzy mówili, że 50% sukcesu to właśnie ludzie wokół ciebie. Powiedz mi teraz, kiedy masz znowu to zwycięstwo i to w tak dobrym stylu, jaki masz pomysł na siebie w KSW? Pewnie jeszcze nie w tym roku, ale być może w przyszłym. Nie wiem, na razie czekam, co mi KSW zaradzi. No, w grudniu jest gala w Paryżu, więc blisko domu. Chciałbym zawalczyć, obojętnie w jakiej kategorii wagowej, 7,7 czy 8,4. No i zobaczymy. No, na razie kontuzji nie mam, jestem zdrowy, szybko zakończyłem walkę, więc wracam do domu, odpoczywam do dziewczyny i do mojego zwierzaka i wracam na treningi. No to super, w takim razie rzeczywiście nie masz dzisiaj, no nie widać po twojej twarzy, żebyś walczył. Pozdrawiamy oczywiście dziewczynę, pozdrawiamy pieska, całą rodzinę i świętuj. Jeżeli się uda, to do zobaczenia w Paryżu. Mam nadzieję, do zobaczenia wszystkim. Dziękuję. Dzięki. Proszę Państwa, z tej strony Paulina Klimek, nadal trwamy w ferworze gali KSW 98. Jesteśmy w Lubinie i za nami stójkowa batalia. Ze mną jest Dawid Kasperski, który dzisiaj na pełnym dystansie wypunktowuje skutecznie Krzysztofa Głowackiego i teraz właśnie możesz powiedzieć mi, jakie odczucia, jaka opinia na temat starcia i jeszcze na gorąco. Na gorąco. Jednak Krzysiek stworzył taką, tak jak ci chciałem powiedzieć, przestrzeń w ringu, że nie mogłem się wstrzelić z dłuższą kombinacją. Czułem się przed walką pewnie, bo wszystko przepracowałem przez ostatnie parę miesięcy i po prostu to zaprogramowałem. Natomiast czuć taki mental jednak pięściarza zawodowego, który nie pozwoli ci samym zachowaniem zrobić pewnych rzeczy, więc trzeba było się ograniczyć do pojedynczych podwójnych uderzeń lub wykorzystywać akcje kontrujące po jakichś zejściach, z tego co dobrze kojarzę. Zaskoczył mnie tym, że na koniec jednak obalał. Chciał zapunktować rundy obaleniem. Szczęśliwie mi się też udało obalić po jego kopnięciu i się wyrównało. Także Krzysiek, tak, i zresztą ja już jak wiedziałem, że będę z nim walczył jakoś już w marcu, jak to wyszło, wiedziałem, że będę walczył z mocnym psychicznie zawodnikiem. To był dla mnie taki punkt najważniejszy w przygotowaniach, że pod tym kątem się nastawiałem. Żeby tutaj też przede wszystkim temu stawić opór, a resztę wypracowywałem, bo to jest dla mnie już 20 rok za tydzień od kontrolnej sporty walki. Więc już coś mam zaprogramowane, a tutaj jednak spotkałem jeszcze na ten 20 rok dużo mocniejszego mentalnie zawodnika. Niż większość, może tak bym powiedział, nikomu nie ujmując, po prostu zawodnik, który ma bardzo bogaty dorobek swój zawodowy. No to gratulujemy tego jubileuszu, który już za tydzień masz, bo to jest 2 dekady w sporcie czynnym. To jest naprawdę można się pochwalić niesamowitym wynikiem, tym bardziej, że sport szybko weryfikuje nasze zdolności, przede wszystkim też fizyczne, no bo po prostu lata lecą. Zwłaszcza charakterologiczne. Oczywiście. Słuchaj, okopywałeś skutecznie nogi, widać było zaczerwienienia na łydkach Krzysztofa jednej, drugiej i bardzo ciekawie okrążałeś klatkę, więc oddawałeś środek Krzysztofowi, ale wydaje mi się, że świadomie. Tak, my przez wiele treningów pracowaliśmy nad tą aktywnością wokół całego oktagonu. Musiałem też mój styl bazowy trochę przeprogramować, bo walcząc w stójce przez kilkanaście lat, ta walka nie była aż taka mobilna, jest ring, jest to inna praca, są to duże rękawice, jest to przyjmowanie wymian, przyjmowanie kopnięć. Tutaj nie polegało to na tym, bo Krzysiek czułem, jak przycina powietrze bardzo mocnym uderzeniem, więc udawało mi się te ciosy unikać przez to, że byłem mobilny na nogach. Nieraz jak do mnie doszły, to na szczęście byłem na wycofaniu. Czułem te ciosy, nieraz szedł na dół, szedł na górę, nic mocnego nie zaznaczył. Tutaj nie było czegoś, co mnie mogło gdzieś mi odebrać wolę. Dlatego, że się poruszałem, więc dużo było tej pracy przez ostatnie parę miesięcy. Także musiałem się trochę przeprogramować, trochę bardzo, mój bazowy styl. I teraz ten bazowy styl będzie opierał się bardzo mocno na mobilności, ale też dorzucę ten warsztat stójki cały. No i przy okazji ten grappling cały czas coraz lepszy. No dzisiaj mnie zaskoczył, było też mało czasu, żeby się bronić z parteru, bo to było na koniec po pierwszej rundy. Więc nie mogłem tego wybronić, czy tam wyjść z tego i
nawet nie wiem, przeturnać, żeby to wyszło na moje. Rozumiem. Ostatnie pytanie ode mnie. 2-0 w zawodowym MMA, więc pniesz się ku górze, jesteś niepokonany. Jakie plany na przyszły rok? A ja bym chciał jeszcze na ten rok mieć plany. Słucham dalej. Mi też ta przerwa 6-7 miesięczna praktycznie nie służyła. Ja lubię walki toczyć, no już teraz może to nie jest aż tak zdroworozsądkowe, jak kiedyś walczyłem co miesiąc lub przy różnych turniejach miałem kilka walk w ciągu miesiąca, ale chciałbym regularnie, najdalej co 3 miesiące walczyć, bo mi to służy. Tydzień przerwy maksymalnie najdłuższy i jestem z powrotem zregenerowany, jestem cały. Tak naprawdę już jestem po wszelkich przebytych urazach, nic mi już nie dolega, więc ja bym chciał jeszcze w tym roku, jakby się udało, to ta seteczka by mi służyła. Też z podobnym, powiedzmy, zawodnikiem, który ma bazowo striking. Jest jeszcze jeden pięściarz w tej federacji. Dużo wyżej, jeżeli chodzi o rankingi czy o popularność. Jest pięściarzem, jest to Artur Szpilka. Nie chcę go wywołać, bo to nie na tym polega może z mojej strony jeszcze, ale żeby dać się rozpędzić w tej federacji i przywyknąć do MMA, no to takie walki mają sens też dla widza. Ale no jeżeli nie seteczka, no to grudzień pewnie też mile widziany. Oczywiście. To dziękujemy za deklarację. Widzimy, że jesteś w gazie i że Ci to służy. Oczywiście bycie w sportowym cugu, bycie w formie napędza. Trzeba od siebie wymagać, trzeba być ambitnym. Gratulujemy dzisiejszego zwycięstwa. Celebruj. Dziękuję bardzo. Idę do moich przyjaciół, do bliskich, którzy przyjechali. Mam nadzieję, że mnie w miarę szybko wypuszczą. I będę z nimi świętował, będę im dziękował za przyjazd. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Super. Proszę Państwa, czyżby to stało się tradycją lub jakąś nową metodyką współczesnego MMA, branie walk na ostatnią chwilę i zaskakiwanie całego świata? Bartek Leśko idzie w ślady Adama Brysza, a może nawet nie, idzie po prostu za swoim własnym sercem, bierze walkę na kilkanaście godzin przed galą KSW 98 w Lubinie i wygrywa z cięższym i lepiej teoretycznie przygotowanym Dominikiem Humburgerem. 16. zwycięstwo w Twojej profesjonalnej karierze, która była na szali, jeżeli chodzi o tę organizację, ale negocjacje już za nami. Gratuluję. Tak, negocjacje mam nadzieję poszły pomyślnie. No bardzo się cieszę, że tu jestem i w końcu mogę z Wami i z Tobą porozmawiać, no bo ostatnie 2 walki niestety ta przyjemność mnie pomijała i no nie ukrywam, były to ciężkie chwile, ale dzięki wsparciu bliskich, dzięki temu, że no nigdy się nie poddaję i wiedziałem po prostu, że to jest przystanek na mojej drodze, no to teraz przyjąłem tą propozycję. Tak jak mówiłem, ciężko podjąć dobrą decyzję, trzeba podjąć decyzję i uczynić ją tą dobrą. Tak też zrobiłem. Cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że wróciłem na dobre tory i że udowodniłem no wszystkim też, na co mnie stać i po prostu, że tamte walki, no to gdzieś był wypadek przy pracy, no ale też był to z bardzo dobrymi zawodnikami, także cieszę się, że organizacja mnie nie oszczędza, że mam mocnych przeciwników, daje dobre walki i że teraz wygrałem. Nie będzie Ciebie organizacja oszczędzać raczej nigdy, bo stal ostrzy stal i top należy się topowi, to muszą być wyrównane starcia, trzeba wydobywać potencjał, bo progres jest tylko i wyłącznie w kryzysie. Bartek, tak naprawdę nie widać po Twojej twarzy, że za Tobą tak ciężka batalia. Do czego chciałam się odnieść? Słuchaj, już po wyczytywaniu, przed wyczytywaniem tak naprawdę werdyktu, miałeś ręce w górze, byłeś uśmiechnięty, byłeś pewny wygranej. No tak, byłem pewny zdecydowanie, jakby wiedziałem, że dużo więcej trafiłem czystych ciosów w stójce, tam jakieś kopnięcia weszły, bardzo dużo kolan, czułem jak ta twarda część mi się po prostu trafia w głowę przeciwnika. No on co jedyne robił, no to jakby spychał mnie pod siatkę, no ale też stamtąd nic nie wynikało, tak jak trener mówił, w tych trudnych momentach po prostu sobie odpoczywałem i zbierałem siły. No i później jakby zaznaczałem to w tym efektywnymi uderzeniami i efektywnymi obaleniami, także no byłem pewny tego. Dzisiaj rano w hotelu Kacper Formela, kolega z narożniku, w kubusie chodził taki rozanielony, taki uśmiechnięty, mówi: Paulina, ja to czuję, to jest ten dzień, jakoś podświadomie, pod skórą czuję, że będzie wspaniale. Nie mylił się. Nie mylił się, no Kacper jest moim talizmanem, jednym z wielu, bo tu jest jeszcze jeden talizman, ale Kacper, no tyle razy był ze mną na walkach i on, nie wiem, no rozumiemy się bez słów,
Dzisiaj robiliśmy rozgrzewkę, on jakby bez tego, co ja mu mówiłem, on mówi, dobra, teraz musimy bardziej czas reakcji zrobić, teraz musisz odpocząć, to on wiedział lepiej, czego ja potrzebuję niż ja sam, także no jestem bardzo wdzięczny, że mam takie osoby wokół. My cieszymy się, że mamy Ciebie w rosterze KSW. Teraz należyty odpoczynek, należyta celebracja. Dziękujemy oczywiście Twoim talizmanom, też menadżerowi. No i świętujcie. Dziękujemy menadżerowi, menadżer jest tutaj drugim zwycięzcą. Bo bez menadżera to by było ciężko. Oglądając taką walkę, wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Proszę Państwa, za nami co-main event gali KSW 98. Jesteśmy w Lubinie, w arenie Lubin. Z tej strony Paulina Klimek, a ze mną bohater tej drugiej najważniejszej walki na karcie. Proszę Państwa, Damian gigant, Wójdzik dzisiaj gigantyczną przewagę pokazuje nad Damianem Piwowarczykiem, również wielkich wymiarów i jak dusi, to aż nie ma przebacz. No gratuluję, byłeś bardzo konsekwentny, ale na początek też miałeś ciężkie chwile. Były schody, co dla mnie było coś dziwnie, bo naprawdę się dobrze czułem i myślałem, że pierwszy raz wejdę w tą walkę tak jak należy, bo przeważnie dobre mam te drugie, trzecie rundy, przeważnie drugie. Ale w tej walce od samego początku, od pierwszej minuty czułem, że dobrze. Starałem się balansować i gdzieś tam szukać też tych moich ciosów, no ale trzeba przyznać, że Damian mnie złapał świetnie tym prawym prostym, bo zobaczyłem go na powtórce, co prawda dopiero. No ale tak jak mówisz, konsekwencja mnie uratowała i taka gra zapaśniczo-parterowa. I taka gra, że po prostu jak się już uczepiłeś tych pleców, to nieważne jaka była przetoczka, jaka była kontra, po prostu uczepiłeś się tych pleców i konsekwentnie już dążyłeś. Czy wiedziałeś, że to się w końcu skończy duszeniem? Czy było ciasno, czy było ciężko znaleźć tę szyję? No ja na to bardzo liczyłem, bo generalnie naprawdę sporo siły w to włożyłem i gdyby Damian z tego wyszedł, to też na pewno byłoby mi ciężko kontynuować ten pojedynek, ze względu na to, że te ręce zakwasiłem naprawdę mocno. No na pewno bym oczywiście walczył do końca, ale no strasznie chciałem, żeby to duszenie po prostu weszło i żeby Damian już odklepał nawet ten moment wcześniej. No miałem nadzieję, że to się stanie po prostu jakieś 15-20 sekund wcześniej. Przetrzymał to dużo i całe szczęście ja też przetrzymałem, bo miałem w głowie przez chwilę takie, kurczę, dobrze, odpuścimy, przechodzimy do innej pozycji w ogóle, ale no dobrze, że tego nie zrobiłem. Słuchaj, takie zwycięstwa liczą się podwójnie. Po pierwsze, bo wracasz na zwycięską ścieżkę, a po drugie, bo zrobiłeś to przed czasem i w co-main evencie. Takie rzeczy bardzo mocno plasują zawodników w rankingu, więc myślę, że plany na przyszłość powinny być bardzo, bardzo ambitne. No takie będą oczywiście. No i wiadomo, że jestem też jednym z tych zawodników starej rady, że tak powiem, że no nie wybieramy sobie rywali i cokolwiek organizacja zarządzi generalnie, no to idę w to, liczę oczywiście na to, że ten rewanż dostanę z Haratykiem, bo no co, to jest ta porażka, zawsze rewanże dla tych przegranych są dużo ważniejsze i no ja też bym chciał się Rafałowi oczywiście zrewanżować i liczę na to, że będę miał niedługo do tego okazję. My też na to liczymy, bo to będzie nie lada gratka dla wszystkich fanów mieszanych sportów walki na najwyższym poziomie. Dzisiaj już daję Tobie wolne, celebruj, ulecz sobie tylko to ucięcie i widzimy Ciebie w następnych starciach, oby kolejne show było równie spektakularne. Też na to liczę, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, właśnie zakończyła się gala KSW 98, jesteśmy w Lubinie i walka wieczoru. Ciężko nazwać to walką, bo to była jakaś eksplozja, to było MMA najwyższych lotów, najwyższych emocji i krwiożercze starcie Lajda Zaruniego i Radka Paczuskiego. I tak jak pięknie to powiedziałeś w wywiadzie, muszę przyznać, że w starym stylu zostałeś zaproszony na wojnę i to zaproszenie przyjąłeś. Gratuluję, to było parędziesiąt sekund, było po wszystkim. Dokładnie, była to bardzo mocna wymiana stójkowa, tak naprawdę od pierwszych sekund, tylko chyba pierwsze 5 sekund, jak weszliśmy do klatki, nic się nie działo, a później to już była totalna wojna, mocne wymiany, no i zakończone to nokautem jakby technicznym, już Lajd Zerhuni nie był w stanie dalej walczyć, także wszystko według planu, tak jak sobie zaplanowaliśmy. Wiedzieliśmy, że to jest zawodnik, który mocno zaczyna, byliśmy na to gotowi, wiedzieliśmy, że zacznie już robić wojnę od pierwszych sekund, przyjęliśmy tą wojnę, został zawodnik skończony w pierwszej rundzie. No właśnie chciałam się Ciebie o to zapytać, czy rozmawiałeś o tym z narożnikiem, z teamem, że jeżeli buldożer pójdzie na wojnę, to że tak, że Wy też odpowiadacie jakby szaleństwem? Dokładnie, taki był plan, wiesz, też spodziewaliśmy się, że będą próby sprowadzeń, bo nie zdążył chyba jeszcze próbować sprowadzić, no bo tam otworzył się mocno na ciosy, byliśmy też przygotowani na to, że będzie po prostu próbował przewracać, były już dużo bardzo obron, robiliśmy też
pod tą walkę, tak żebyśmy na to gotowi, no ale nie doszło nawet do tego, tylko po prostu mocne wymiany strajkerskie już w pierwszych sekundach, można powiedzieć w pierwszej minucie tą walkę zakończyły. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale jedyne skończenia Lajda przed czasem to były poddania. Jesteś pierwszym, który kończy to przez knockout. Tak, no wiesz, ja oglądałem jego walki, to tam nawet właśnie nie widziałem, żeby ktoś jakoś duże na nim wrażenie zrobił tak strajkersko. Poddawali go, tak jak sama wspomniałaś, gdzieś tam dominowali w parterze, zwłaszcza w tych pierwszych jego walkach jeszcze kilka lat temu, a teraz ostatnio to on nawet dość często poddawał, no i też kończył przed czasem strajkersko, także no myślę, że to doświadczony, kompletny zawodnik, także cieszę się, że zwycięstwo nad takim zawodnikiem jeszcze w takim stylu. A jak zdefiniujesz ten swój sukces pokonywać mistrza dwóch innych zagranicznych organizacji MMA? Tobie nie można ująć już tego, że wywodzisz się ze stójki, że się przebranżawiasz, bo już jesteś MMA zawodnikiem w pełnej krasie i doświadczonym do tego, ale jednak Laid miał więcej takich triumfów, splendorów, bardziej utytułowany był. No tak, dokładnie. On ma tam kilkanaście walk stoczonych, chyba to była moja 9. walka teraz, tak? Teraz mamy rekord 7 zwycięstw, 2 porażki. Laid Zerhuni tam ma chyba około 15-16 walk, także troszeczkę więcej doświadczenia na koncie. No ale tutaj no też ja nie czuję się, żebym miał mniej doświadczenia ogólnie tak jakby w klatce, bo też bardzo jeszcze wiele wcześniej pojedynków zawodowych kickboxingu stoczonych, amatorskie doświadczenie to już w ogóle bardzo, bardzo bogate, także staram się zawsze w swoich walkach wykorzystać to, czego się nauczyłem przez wiele, wiele lat ćwiczeń. Dobrze, i powiedz mi teraz tak, ten rok już raczej jest obsadzony. Jaki pomysł na ciebie w przyszłym roku? Bo tutaj chyba jeszcze mamy uraz ręki, prawda? Tak, coś się z ręką wydarzyło przy którymś z tych trafień z kciukiem prawej ręki. Zobaczymy, tak? To właśnie to teraz jest bardzo ważne, co wyjdzie na badaniach. Będę musiał udać się do szpitala, zdiagnozować tą kontuzję, co tam się wydarzyło. Mam nadzieję, że nic poważnego. Jeżeli to nic poważnego, to będę chciał na pewno wrócić do klatki jak najszybciej. Jeżeli to coś poważnego, to będzie we mnie trzeba chwilę poczekać, bo wiadomo, jest jakiś okres rekonwalescencji jeżeli to będzie operacja, mam nadzieję, że nie, bo już mam 10 na koncie, tam byłaby 11, ale zobaczymy, tak na razie nie chciałbym jeszcze prognozować, zobaczymy w szpitalu, co pokaże wynik RTG czy tam USG i dalej będziemy sobie jakieś plany tam robić. Wiem, że na początku chyba roku ma być gdzieś gala na Mazowszu, także no te gale na Mazowszu zawsze ja lubię, bo wtedy jeszcze więcej kibiców przyjeżdża, słyszę ten doping, chociaż dzisiaj też było słychać moich kibiców, naprawdę dziękuję w ogóle wszystkim, którzy przyjechali, którzy się pofatygowali, bo naprawdę sporo kilometrów. Wiem, że ta trasa nie była łatwa, zwłaszcza teraz przy tych podtopieniach, przy tych powodziach, przy tych deszczach, które były tutaj w tej części Polski. Także dziękuję wszystkim, którzy przyjechali mnie wspierać. Dziękuję wszystkim, którzy też kibicowali przed telewizorami. Mam nadzieję, że sprostałem oczekiwaniom i że wszystkim walka się podobała. No taka walka się bardzo podobała i to była walka wieczoru, main event naprawdę godny i chcemy takie widzieć. Myślę, że pierwszy, ale nie ostatni w Twoim wykonaniu, że będą Cię zapraszać na góry kart. Tymczasem lecz się spokojnie i celebruj. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców.